wywiady z kierowcami, ja też jestem kierowcą. Na temat szacunku dla kierowców zawodowych. Tak. Masz ochotę porozmawiać? Nie ma sprawy, ale jaki szacunek? Proszę? Jaki szacunek dla kierowców? No to chodź, to pogadamy. 30 lat temu było. No to właśnie pogadamy. Dobra, Witek, jak długo jeździsz jako kierowca? 34 lata. Ile? 34 lata w Ty międzynarodówce. chałupy nie masz? Mam! Tą, tak? To też. A tak na poważnie, jak to się stało, że jesteś kierowcą? No po szkole samochodowej jestem. A, Kiedyś były te to szkoły jesteś- tak zwane, nie? To ty jesteś old school. Old school. Co Stary myślisz jeszcze. To co ty myślisz o tym, kto zmienia koło? Kierowca. Kierowca? No, zawsze zmieniam koło. Tak? Jak kół zmieniłeś w życiu? Ile kół? No? O Boże. Nie dużo, powiem Ci szczerze. To tak straszą bardzo, prawda? Ale tego tak Tak, szybko, tak często tak. nie ma. Kiedyś sama wiesz dobrze, że praktycznie się woziło klucze, jakieś śrubki, nie? Bo to samochód był kiedyś inny, nie? Na krótko kabelkiem, coś tego się jeździło, nie? A kto Ci kiedyś pomógł, nie? W drodze. Ty jesteś kierowca mechanik. Jestem kierowca mechanik. Pięknie. Ile lat w międzynarodówce, a ile w krajówce? 34 w międzynarodówce od 90 roku, od jesieni. Jakie kraje? Cała Europa oprócz Finlandii, Norwegii, Białorusi, Ukrainy, Turcji i Rosji. Okej. Jakie masz ulubione kierunki? Gdzie najbardziej lubiłeś jeździć? Albo lubisz jeździć? Nie, no ja powiem, że ostatnie lata to jeździłem tak powiedzmy dużo na Włochy, rok pracowałem tam, nie? No ale znudziło mnie to, bo weekendów w domu nie ma, nie? No. A teraz to praktycznie takie jak autobus, wjedę i z powrotem, weekendy w domu, nie? A dawniej jak jeździłeś, to ile byłeś w trasie? Od 10 do 12 dni, A później ile w domu? 3 dni, No 4. Okej. Praca we Włoszech prawie 2 lata, to wiesz. Okej. A masz rodzinę, dzieci? Tak, Jak ci się to udało? normalnie. Czyli? No czyli człowiek, jak to mówią, był bossy, jak się hajtał w dawnych latach, musiał się dorabiać, nie? No. Były pieniądze wtedy i to ładnie, nie? Można powiedzieć, nie? A dzisiaj, no to co to jest? Tak między nami, szczerze mówiąc, go to nie pokazujcie, to To myślę, że to dużo, wszyscy to samo mówią. Wszyscy to Masakra, samo mówią, jeżeli masakra porównując to, co... masakra jest. Ja teraz jako przewoźnik, ja widzę, że też są na tyle niskie, Prosty że... przykład, jadąc kiedyś na Hiszpanię na te 10-12 dni, zakupy sobie robiłaś, powiedzmy na dzisiejsze pieniądze 150 zł, nie? No, I było wszystko na te 10-12 dni, a dzisiaj co to jest 150 zł? no tak, To nawet na 4 dni Ci nie starczy. no tak. No. A sam gotujesz w trasie? Słucham? Jak się żywisz w trasie? Sam się robi jedzenie, nieraz wiadomo po barach się pójdzie, nie? No ale to jest sporadycznie, bo nie ma tych barów jak kiedyś stara dwójka czy czwórka, nie? A czy ty pamiętasz dyskoteki na granicach? Dyskoteki? No? Ja pamiętam ewentualnie w Mostkach, jak otwierali mostki przed Świeckiem. Tych dyskotek na granicach nigdy nie było, nikt się nie przyznaje. Nie było. A gdzie miałeś dyskoteki na granicach? Nie wiem. A La Jonquera? Kiedyś Żanguera? No, To co, miałaś żółwia i betoniak, ten celny. no. I nic więcej nie było. Escudero było i to wszystko. Dopiero później się budowało. Ja nie byłem z 10 lat w Hiszpanii i jakoś 4 lata temu pojechałem, jak zobaczyłem Żanguerę, to o jest, to jest inny świat. Tak? A jak się zmienił? To znaczy, że Jak było wcześniej, a to powiedziałeś, że teraz... pusto, nie było parkingów. No mówię, był żółw, tutaj Escudero i to wszystko, nie? A Nie że było teraz kiedyś. jest dużo, tak? O Jezu, teraz to już tam widziałeś sama, to jest wszystko zabudowane ciężarówkami, no nie? No ale wracając do tematu właśnie szacunku. Wielu kierowców mówi, że nie ma szacunku dla Nie kierowców ma. zawodowych. A wiesz dlaczego nie ma? No właśnie, dlaczego? Bo dzisiaj nie ma kierowców. O, proszę. A ty kto jesteś? Szczerze mówiąc, kiedyś to ludzie szli, powiedzmy, z wykształceniem, mieli praktykę, a dzisiaj ludzie do pracy idą z jakim wykształceniem? Już nie będę wymieniał. Policjant, rolnik, Nauczycielka. nauczycielka, cukiernik, jakiś tam coś i to tak ludzie idą, nie? Ale to już nie mówimy, wiadomo, są ludzie a ludziska, nie? Ale moim zdaniem szacunek się skończył dla kierowców, kiedy zaczęli jeździć. Sama sobie popatrz, jak oni wyglądają, jak się zachowują. Prosty przykład, zobacz polskie parkingi. Gdzie nie ma obsługi, wszystko poniszczone. Nie ma szacunku. Ale myślisz, że to ludzie tylko z konkretnego kraju, z konkretnego kierunku? To jest zauważalne. Polacy też potrafią być dobrzy, nie? No, prosty przykład. Otworzyli kiedyś terminal po niemieckiej stronie, nie? Jak to było krótko, jeszcze jak była granica. Raptem ta granica trwała ile? Rok czasu?
Po niemieckiej stronie po miesiącu porozkładali wszystko, co było możliwe. Po polskiej, to mówią na patelni u nas, pilnują do dzisiaj, coś tam jeszcze jest. A po niemieckiej już nic nie było. A jak myślisz, dlaczego tak jest? Zajrzyj do paleciary, jak niektórzy jeżdżą. We Włoszech wchodzisz i co? Słuchawki podkręcane? Jak idziesz się wykąpać? Nie ma. No nie ma. Lepiej ze sobą wozić. Ja na przykład kiedyś bardzo uwielbiałem we Włoszech jeździć. No mówię ci, to ja to tam się czułem jak ryba w wodzie. No, No właśnie, a jakie ulubione kierunki? Włochy? lubiłem. Dużo kierowców mówi, że ulubione kierunki Włochy. Ale tam przecież Inni kontrole ludzie. takie. Jakie kontrole? No Na tak. tyle lat dziewczyną może mnie 2 razy zatrzymali. A ile? Jakie mandaty miałeś? Najgorszy mandat w karierze? Za przemyt paliwa w Niemczech. Co? 50 marek. A jak to paliwo No przemysł? przecież kiedyś tylko 200 litrów mogłaś wieźć, nie? No. Okej. Przemytnik z ciebie. Każdy to robił, żyło się tego, nie? Rozumiem. Ale co, Włochy sama wiesz dobrze, jakie mandaty? No to wiadomo, że tam jak nie wywijasz. Podstawa we Włoszech, że trochę rozmawiasz z nimi, nie? Nie możesz się rzucać, a jeszcze jak w ich języku mówisz, no to takie winni ludzie są trochę, nie? Się śmiejesz. A gdzie najbardziej nie lubisz jeździć? Najbardziej? No, Znaczy nigdy nie lubiłem na kierunek Madziara jechać, nie wiem dlaczego. Madziar mi jakoś nie podchodzi, nie wiem. bo się nie dogadasz z nimi, tak? Po niemiecku się dogadasz, nie? Po rosyjsku to zapomnij. A w jakich językach mówisz? Po włosku trochę, po niemiecku, po rosyjsku. I to wystarczy. Angielski mi nie wchodzi. Today, tomorrow, follow me. Bitte Folgen, nie? Jak? Bitte Folgen. A to po niemiecku. Po niemiecku, No. no tak, masz rację. Mam jeszcze takie inne pytanie do No. Ciebie. IRU w tej chwili podaje, że 30% kierowców w ciągu 5 lat odejdzie na emeryturę. No ja na przykład. Świeży nie ma na rybku. Jak myślisz dlaczego? Nie życzę najgorszemu wrogowi iść teraz jeździć. Czemu? To nie ma przyszłości. Czemu? No i za jakie pieniądze jesteś 3 tygodnie poza domem, powiedzmy, średnio mówiąc, nie? Za jakie pieniądze? Za 9-10 tysięcy? Wózkowy codziennie jest w domu, 8 godzin pracuje i te 4,5-5 z groszami zarobi. No to czego tu szukać? To nie są pieniądze adekwatne takie do tego wysiłku i czasu. Widzisz, u nas to się liczy czas pracy i jazdy, nie? 45-90 godzin, nie? No to sobie policz, po 90 godzin to masz prawie 200 godzin w miesiącu. Kto pracuje 200 godzin? Samej jazdy. A gdzie rozładunki, załadunki? To ile ci stawka godzinowa wychodzi? 20 coś złotych? I jesteś non-stop na uwięzi. Dyspozycyjny. A udało Ci się trochę pozwiedzać? A czy to znaczy pozwiedzać? To tak się nie chodziło, no co, Rzym się zwiedziło trochę, nie? A tak no to co, te dzielnice przemysłowe to były inne czasy, kiedy się samochodu pilnowało. To taka prawda była. A miałeś jakąś taką traumatyczną historię? Jakąś gdzieś trudną? Taką, co nawet aż nie chcesz wspominać, ciarki masz do tej pory? Nie. No to, że raz mi paliwo na Hiszpanii walnęli tutaj koło Walencji, ale to niedużo, uspali. No i tutaj w Czechach, na tej w małej Czechach. Szelce, ze 4 lata temu. O kurczę, że Uspali to mnie, jak chcieli mnie uspać. Uspali Cię? Tak, ale to wiesz, było tak, że położyłem się spać i usłyszałem takie jakby bujnięcie kabiną. Mówię, ktoś mnie uderzył. Wychodzę z samochodu, no nic nie ma, stałem w rajkach. Obszedłem dookoła samochód, cacy, poszedłem spać. Rano się obudziłem, głowa taka bania, a dojechałem na lot tego BP, mówię, się ogarnę, ja do zamka, zamek wyrwany. Ale nie weszli. No bo się obudziłem. A jak myślisz, co chcieli? No co mogli chcieć? Portfel, laptop, telefon, nic więcej, no co mogą wziąć? Sama wiesz dobrze, jak jest dzisiaj w Marsylia, na przykład jest kiepska, nie? Sama jeździsz w Włochy, to na przykład wiadomo, że się unika takich miast. Rzym, Bari, Mediolan, to są najgorsze centra. A gdybyś miał sobie wyobrazić taki idealny świat kierowcy zawodowego, to co w nim by było? Żeby Ci się pracowało tak pięknie, idealnie, tak żebyś wstawał, odsłaniasz zasłony, po prostu masz kawę, pijesz, cieszysz się, z uśmiechem jedziesz do pracy, ładujesz, rozładowujesz. Jak ta praca wygląda? Oj Boże. Tak, żebyś swojemu synowi, swojej córce powiedział: idź, rób tą pracę, bo to jest zawalista praca, dobrze tam jest. Nie widzę tego w takiej sytuacji, jaka teraz życiowa jest tutaj. Ale wyobraź sobie, oderwijmy się. No to co? Żebyś szła tylko na 10 godzin do pracy i codziennie w domu była. To jest okej. No. To jest rozłąka, sama wiesz dobrze, nie?
Powiedzmy, mój syn miał 3-4 latka, zacząłem jeździć, nie? No to najgorsze co było, jak wychodziłeś z domu i ci krzyczy, płacze, tata zostań, nie? No i co wtedy? No co, łezka się kryciła. Takie czasy były, no. A teraz trzeba dojeździć jeszcze trochę i koniec, mówię. Gdyż taka robota jest teraz spokojna. Za dnia się jeździ, noce to już zaciutko. No ale wróćmy do tego jeszcze, co w tej pracy by musiało być, żeby, no żebyś temu synowi powiedział, weź tam, idź, rób. To jest fajnie. Szczerze, No co nie jeszcze? widzę. No ale przejeździłeś tyle lat, coś ci się musiało podobać. No człowiek lubił, wiesz, to było inaczej. No lubi się przemieszczać. Ja sobie nie wyobrażam siedzieć w jednym pomieszczeniu zamknięty, nie? No jesteś w jednym pomieszczeniu zamknięty. Kiedyś to powiem Ci była wolność. Nikt Cię telefonami nie molestował, miało się karty telefoniczne, a jak wyjeżdżałaś z bazy, to już wiedziałaś co będziesz robiła na ten cały wyjazd, już były zlecenia. Był spokój, a dzisiaj masz GPS-y, telefony, głupie awizacje. Kiedyś urzędy celne były, na wszystko był czas. A dzisiaj nie ma na nic czasu. Człowiek się cieszył, że wejdziemy do Unii, będzie to taki luksus, nie? A tak naprawdę... No ale co, wolałbyś te kolejki na granicę? Wiesz, jakie życie towarzyskie było, jak się ludzie znali? Kiedyś się stawało na parkingu, to wszyscy wychodzili i rozmawiali. A dzisiaj sama widzi, zaczyna się weekend, fieranki, cyk i ludzie przez 2 dni nie wychodzą z samochodu. No ale myślisz, dlaczego tak jest? Nie wiem. Ludzie się zmienili. A myślisz, że te zakazy takie 45 godzin kręcenia w aucie miało na to jakiś wpływ, czy nie? Raz powiem Tobie, ja bym inaczej rozwiązał pauzy. Jak? Kiedyś powiedzmy jeździło się jak się jeździło na tarczkach. Dla mnie chore jest to, że Ci wychodził pauzać, ktoś Cię zmusza. Noc jedziesz i Cię zmusza, że musisz stać w dzień. Powinno być tak, że w ciągu 24 godzin możesz pauzę sobie podzielić na 3 razy na przykład. Jadę nocą, chce mi się spać, staję sobie 4 godziny. Minimalna pauza 4 godziny powinna być. Później sobie pojedzie, staje znowu. Summa summarum, żebyś w dobie miała 12 godzin. A dzisiaj co? Jedziesz na umór w ciągu nocy, stajesz i co? Co w dzień robisz? Ile pośpisz? 3 godzinki? 4? A później się szwenda człowiek chodzi. A czego by na pewno nie było w tej pracy? Co teraz uważasz, że jest takie, wiesz, na załadunkach, rozładunkach na przykład? Co Ci nie pasuje na załadunkach, rozładunkach? Czas. Te śmieszne awizacje. A czas czekania w sensie? A czy ja mówię, chodzi o czas awizacji. Dla mnie awizacja to jest abstrakcja. Przyjedziesz zgodnie awizacją, No. a to miejsca nie ma, a to towaru nie ma, a to kolejka. Spóźnisz się, no pan się spóźnił, nie wiem kiedy pan będzie wzięty, stoisz, czeka. Zawsze jakaś jest wymówka. Rzadko się zdarza, żeby firmy Cię ładowały zgodnie z awizacją, sama dobrze wiesz. Kiedyś tego nie było. Dojechałaś, to Cię brali. A co myślisz jeszcze o takich warunkach sanitarnych? W firmach, na drodze? Zależy w którym kraju. Masakra. Masakra. Po pierwsze, no zobacz sobie XXI wiek i to je na parkingach stoją. To kiedyś tego nie było. Kiedyś zajechałaś, to Ci w zakładzie użyczyli Ci toaletę. Pani to zrobi Panu kierowcy, było kawę, herbatkę, co Pan pije. Takie były zwroty. A dzisiaj czekać, zawołamy. To i stoi, pójdziesz że do łazienki, czy może być, to Ci powiedzą, ale tam jest to. Ja mówię, to jak Pani chodzi tam do to, to proszę Pani, prywatna sprawa jest, no. Czy moje 4 litery inaczej wyglądają, mówię? No przecież Ty też nie chodzisz do takich rzeczy, co ty? Daj sobie spokój. No taka prawda, no. Upodlenie ludzi jest, to jest upodlenie, sama dobrze wiesz. Gonitwa, 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 gonitwa i nic więcej. Zresztą sama jeździsz, to widzisz. Ty masz Ale czas, jestem ciekawa jesteś blogerką, masz czas iść, foto, te inne bajery, na to możesz sobie pozwolić. Ale jakbyś pracowała w jakiejś firmie, to nie będzie czasu. Są A takie co ty firmy. myślisz, że ja 10 lat w firmach pracowałam? No ja nie wiem, gdzie jeździłaś, ale na ciebie na kobiety inaczej patrzą też, już nie mów mi. No właśnie, mi wszyscy na ręce patrzą. No nie, co ładne myślisz, że- paznokcie masz? Nie Pokaż. mam. No, Co myślisz o kobietach w transporcie? Dziewczynach co jeżdżą? nic nie mam przeciwko temu. A wziąłbyś taką na przyuczenie? No, przyuczyć można, ale jeździsz podwójnie, to ja nie jeżdżę. Czemu? Nie wiem. Za przeproszeniem 24 godziny z jedną osobą cały czas, no to jest trochę masakra, nie? Nie masz chwili. Nie będę mówił określeniem, bo jeszcze to puścisz, jak na kogo taka robota jest podwójnej.
Jedyny twój czas to jest intymność, jak sobie pójdziesz w jeździe, to wychodka na parę minut. No No. właśnie. A tam toj. Nie, to już tam nie wracajmy, ale tak szczerze mówiąc, podwójna obsada to jest dobra, jak masz linię, jeździsz, cyk, pyk, a nie jakieś wygnania, nie? Najciekawszy ładunek, jaki wiozłeś? O Boż! W dawnych latach laptopy z Anglii do Włoch. I we Włoszech w dzielnicy przemysłowej stałem weekend, bo na firmę nie chcieli wpuścić. Z laptopami? Ciekawie to brzmi. No, też człowiek tego nie wiedział, nie? A, okej. Dopiero później wyszło wszystko na jaw. A to przynajmniej mogłeś spać spokojnie. No, Jakbyś nie wiedział, to byś cały czas patrzył w lusterka. też na firmie. Także mówię, to ja nie widzę przyszłości tu, żeby młodzież szła, naprawdę. Jeździ się, pojeździ, tak sobie popatrz z perspektywy czasu, który młody się poświęci. To jest wyrwane z życiorysu przynajmniej połowa życia, jak nie więcej. No, ja miałem 25 lat, jak zacząłem jeździć za granicę. I dzisiaj ile już jest? A masz jeszcze jakieś takie swoje marzenia trackerskie, miejsca, które chciałbyś pojeździć, albo sprzęt, Powiem którym Ci, że chciałbyś pojeździć? amerykańcem chciałbym pojeździć prawdziwym. Tak? Tak jak ta Scania wersja amerykańska jest, widziałaś ją, nie? No jest fajna. Ale w Ameryce czy tutaj w Europie? Tutaj, po co mi w Ameryce? Co to Ameryka? Pewnie oglądałeś film Konwój? O Boże, na pewno to wiesz, ale to taka abstrakcja, dziecinada dla mnie. No, Tak się ludzie nie zachowują moim zdaniem na drodze, nie? To były lata 70. No to wiesz, w latach 90. w Polsce jak się jechało starą dwójką, sama wiesz, jeden wyprzedzał nie. 5 z tyłu, szło się na trzeciego. I jakoś nie było problemu, wszyscy rozjeżdżali i się jechało. Co myślisz o kierowcach osobówek na drodze? Dzisiaj No? małolaty. No ale nie tylko małolaty jeżdżą. Widzisz, tak jak w Czechach. Wiesz, że w Czechach ciężarówki nie mogą wyprzedzać, nie? Nie to, że jak ma znak, zakaz wyprzedzania. W ogóle jest zakaz w Czechach. No. Jest taki sam przepis, jak i w Polsce. Że jeżeli jedzie pojazd wolniejszy, to możesz go wyprzedzać. A jak będziesz długo wyprzedzała, będą 3-4 osobówki z tyłu, będzie pan policjant cię zobaczy i masz już 6000 koron mandatu, bo policzy ci za prędkość powyżej 83 plus zakaz masz 6000. To jest abstrakcja. Dlaczego wyhamowuje się ciężarówki? No powiedz ty mi jedno. No nie wiem, ja się ciebie pytam. Nie wiem. Nie podoba ci się zakaz? Nie. A tobie? Gdzie mi się podoba? A jakie Nie byś podoba. wiedział rozwiązanie, taki złoty środek? Na co? No na ten zakaz. Żeby trochę było, trochę nie było. Żeby każdy był zadowolony trochę. Powinny być ujednolicone przepisy unijne. Jako Unia powinna mieć jednakowe przepisy, a nie w jednym kraju masz takie przepisy, w drugim kraju masz A jakby takie cała Unia przepisy. wprowadziła zakaz. No to trudno się mówi. A w Ameryce na przykład jest tak, że jest taka sama prędkość dla ciężarówek i dla osobówek. Teraz Czyli wszyscy podnieśli. jadą 100, Tak. 105 umownie, Tak. nie? No. Jakby u nas tak zrobili, to co myślisz? Nie ma dróg do tego. Nierealne. Nierealne. A co jest realne? Zmniejszenie taboru. Za dużo tego jest, sama wiesz. Wczoraj jechałem tutaj na Austrię, to przecież masakra. Było. Po drugiej stronie na Klimkowicach to już policja wyganiała. Nie było gdzie stanąć, nie było nic. No właśnie, co myślisz o parkingach tak generalnie w Unii? Najlepsze, najgorsze, gdzie są? Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem parkingów to jest Austria. Bo trzeba przyznać, jest czysto, jest dość bezpiecznie na parkingach. No wiadomo, że jest czas, no ale są najlepsze rozwiązania parkingów. Każdy parking, prysznic spokojnie się staje. Nie mówimy o krótkiej Austrii, nie mówimy o tej długiej. Jest inaczej, no. No Niemcy, no to wiadomo jak to Niemcy. Kiedyś były fajnie. No i Polska ma fajnie z parkingami, no to trzeba przyznać. Inny świat. To pewnie jest słowo dla wszystkich Polaków, którzy nie jeżdżą, a ja do tej pory słyszę, że w Polsce ta infrastruktura jest najgorsza, ale Nie, no sama weź jedynką się przejedź. Wjeżdżasz do Polski, Mszana, jest, babka pilnuje. Następny BP, babka pilnuje. Następne jedziesz, dzikus, czysto. No przecież jest okej. No, jest okej. chyba już Ci nie będę więcej pauzy zajmować, ale takie jeszcze ostatnie No. słowo do kamery, gdybyś miał coś przekazać. Czy to ludziom, słowo Twoje do świata, cokolwiek byś chciał powiedzieć, czy co to mam kolegom po powiedzieć? fachu, czy innym ludziom z osobówek. Spotkajmy się na parkingu, Stara Gwardio. O, to było najlepsze. O, ja tam się piszę.
Jak będziecie to spotkanie Starej no, Gwardii o, robić? jedzie tutaj kolega za mną, nie wiem czy Gdzie on jeden jest? przeleciał, a nie, był Które z to jest? godziną. My tam pójdziemy zaraz. Nie, jedzie tutaj z A, tyłu, okej. Mirek. To mnie zaproście na to spotkanie Starej Gwardii. No, ze starym zawsze jak się spotka, to jest co porozmawiać. Zawsze wesoło jest, wiesz? Rozumiem. No, Ale jeszcze jedno pytanie. no. Czy ty liczysz, że jak gdzieś jesteś gdzieś na drodze, gdzieś na parkingu, jakby cię właśnie jakoś tam, nie wiem, czy ty liczysz, że możesz zadzwonić na policję i ona ci pomoże? Możesz sobie krzyczeć we Włoszech na 112, a Utah i nikt nie przyjedzie. To ja często słyszę, zresztą ja sama też tego doświadczyłam, że mogą kraść, mogą ciąć, a policja nic. Oj Boże, parę lat temu w Hiszpanii, tutaj przed Madrytem, staliśmy, to była ta AP2, nie? Bo jest A2 i AP2, dopiero otworzyli koło Guadalajary. I chłopak przyjechał z telewizorem, staliśmy w Rajkach, tyłem do stacji, zaczęli go kraść. No to wiesz, wyszliśmy, odjechali. Przyjechała policja, spisali, postawili go pod dystrybutorami, vis-a-vis ludzi. Przyjechali znowu go obrabiać. Jak mają cię wziąć, to wezmą. Nie ma takich ludzi skrupułów. Ale powiem tobie, że tyle lat człowiek jeździ, jakoś nigdy nie ukradł nic. I oby tak zostało. Poważnie. W dawnych latach się woziło i te płyty, nie płyty, przecież CD, nie? Telewizory na Portugalię. Jakoś to się przejeżdżało normalnie. Nie wiem jak to było. Tak jak mówią we Włoszech, złodziejstwo, nie? Ja nigdy nie miałem problemu we Włoszech ze złodziejstwem. To co? Ostatnie słowo do kamery? Życzę wam powodzenia. A, Nie dzięki. jeździcie na ciężarówkach. Jeździcie czy nie jeździcie? Nie jeździć. Ja już nie widzę miejsca tutaj, chciałem tylko skończyć to. Też czekam to zakończyć i już Tak? I co wtedy będziesz robić? odpoczywał. A weźmiesz sobie kabinę, postawisz w domu czy nie? No nie, W bez ogrodzie. przesady. Wolę na dużym łóżku leżeć. Zobaczymy. Nie, co ty, mi się marzy odpocząć tego. Kiedyś człowiek motorami szalał na ścigaczach, teraz jak chcę kupić to takiego tuk jechać. Tylko, że żona nie chce jeździć na motorach, się boi. Może wygodniejszy motor musisz kupić. Nie, Moja mama boi nie się. chciała jeździć z tatą na motorze, tata kupił Goldwinga i wtedy jeździ już. Nie, chcę, moja się boi na motorach. Kiedyś, że jeździłem na ścigaczach i pojeździła ze mną i Musisz za opracować. szybko trochę było. Wyobrażam sobie. To ja rozumiem żonę. No. A ty lubisz? Nie. Też nie? No widzisz. Ja nie. A ten kolega z tobą też gdzieś występował na jakichś filmikach, tak coś Teo czy tak podobnie jest, tak? Było no, coś chyba, coś No, tam. możliwe. No on kręci, a czasami też się pokaże. No. No. Także zanim to puścisz, to się zastanów ze mną. Wszystko było fajnie. Ja dziękuję. Wielkie dzięki. Najlepszego. Cześć.